Czołem stalkerzy. Nie lubię robić takich wyliczankowych materiałów, więc robię takie wyliczankowe materiały. Logika i matematyka stojąca za tym jest zbliżona do matematyki stosowanej przez samo GSC, która robi dosłownie wszystko, żeby uprzyjemnić nam czas do premiery gry, nie robiąc absolutnie nic, by nam ten czas uprzyjemnić. Premiera Stalkera 2 została, jak sami doskonale wiecie, przesunięta na grudzień tego roku, a wraz z tą informacją pojawiły się różne pytania, plotki, no i całkiem realne obawy o to, jak to będzie w tym grudniu wyglądało. O ile w ogóle będzie, co też samo w sobie jest niepozbawioną podstaw obawą i właśnie od tej obawy sobie zaczniemy. Oto 5 rzeczy, które powinny nas niepokoić w związku z przesunięciem daty premiery Stalkera 2. Jeśli byliście w miarę na bieżąco z procesem powstawania Cienia Czarnobyla, wiecie pewnie, do czego zmierzam. Jeśli nie, to zaraz wam to w skrócie opiszę. Koncepcja gry, jaką znamy, pojawiła się oryginalnie w 2002 roku, a jej premiera miała odbyć się mniej więcej rok później. Kiedy do gry wkroczyło THQ, czyli wydawca Oblivion Lost, tytuł został zmieniony na znany nam już Cień Czarnobyla, a premiera została przełożona na połowę 2004. No ale hej, nie może być tak łatwo. Tu wkracza DirectX 9 i mnóstwo nowych rzeczy do zrobienia, więc szybko zapada decyzja o kolejnym opóźnieniu, tym razem na 2005 rok. Na tym etapie tak naprawdę mało kto już wierzył, że Stalker ujrzy w ogóle światło dzienne. Pojawiały się co prawda nowe materiały, ale od czasu pierwszych pokazów bazowały głównie na tych samych lokacjach, podobnych obietnicach i podobnych mechanikach. Chyba najbardziej takim spektakularnym pokazem gry był ten z prezentacją nowej wówczas lokacji, magazynów wojskowych, które zostały wymodelowane właśnie z myślą o pokazaniu ich szerszej publiczności, ba konkretniej dziennikarzom, a potem nieco wykastrowane na potrzeby samej gry. W końcu nadszedł luty 2005 roku, a GSC, bawiąc się w poważną firmę i tylko trochę wzorując się na Blizzardzie, mówi, że data premiery jest znowu zmieniona, a ich gra wyjdzie, kiedy będzie gotowa. Mija kolejny rok, w którym firma nie ma nic konkretnego do powiedzenia, aż w końcu do publicznej wiadomości podano orientacyjną datę. Pierwszy kwartał 2007 roku. Снував Сергій Григорович, завдяки чому він став наймолодшим українським мільйонером та отримав звання підприємець року. No i tu naturalnie też nie obeszło się bez problemów, bo raz, że wycięto mnóstwo obiecywanej zawartości, 2, że kilka dni przed premierą wersja finalna wyciekła do internetu i 3, że mało brakowało, a GSC nie wyrobiłoby się w obiecywanym terminie. I jak to się ma do obecnej sytuacji? No cóż, studio wraca z martwych po kilku latach milczenia i zapowiada prawdziwą rewolucję. Stalkera nad stalkery, doświadczenie kompletne, ostateczne, takie, które zmieni rzeczywistość, przeniesie nas wszystkich w 4., 5. albo i 6. gęstość i generalnie nie będziemy potrzebowali do szczęścia niczego więcej. No i co? Najpierw nie podają daty premiery, tylko ewidentnie kręcą w sprawie tej widocznej na głównej stronie produkcji, a potem nagle wyskakują z terminem niebezpiecznie bliskim i niezbyt realnym też patrząc na to, ile konkretnych informacji zostało pokazanych publicznie. Zatem czy czeka nas w takim razie drugie przełożenie daty premiery Stalkera 2? No bazując na aktualnym stanie wiedzy na temat gry i po przeanalizowaniu kilku plotek, jakie dotarły do mnie w ostatnich miesiącach, tak, czeka nas kolejne przeniesienie daty premiery Stalkera 2, a przynajmniej na tę chwilę jest to realna obawa. GSC ma podpisaną umowę z Microsoftem, no wiecie to doskonale już od kilku miesięcy. Gra zadebiutuje w Game Passie, a według dokumentu, jaki wyciekł kilka miesięcy temu przy okazji batalii Epica z Apple, w którą nieoczekiwanie włączył się gigant z Redmond, wyłączność dla zielonej konsoli potrwa tylko 3 miesiące. Stalker 2 naturalnie odegrałby istotną rolę w propagowaniu usług i konsol Microsoftu na wschodzie Europy, ale jeśli sprawa będzie się przeciągać, Microsoft być może w pewnym momencie przestanie patrzeć na ten projekt przychylnym okiem. Co wtedy? No w pewnym sensie powtórka z sytuacji z Cieniem Czarnobyla, kiedy to THQ zaczęło stawiać twarde warunki, wymagając od studia wyrabiania się w konkretnych terminach. I jak to się skończyło dla Cienia Czarnobyla, wiemy wszyscy
że nie najlepiej. Dla Stalkera 2 może się to skończyć jeszcze gorzej, ponieważ GSC de facto nie posiada wydawcy, a odcięcie od promocji Microsoftu, a przede wszystkim od istotnego źródła finansowania, jakim niewątpliwie jest Gigants Redmond, może skutecznie pokrzyżować plany firmy. Phil Spencer i spółka, chcąc koniecznie mieć w portfolio jakiś Slav Junk, jak zwykło się określać produkcje z Rosji lub byłego Związku Radzieckiego, równie dobrze może spróbować porozumieć się z 4A Games, które co prawda w przypadku Exodusa udzieliło rocznej wyłączności Epicowi, no ale dla chcącego i bogatego nic trudnego. Metro 4, jakkolwiek by się nie nazywało, jest gwarantem jakości i na pewno większym gwarantem jakości niż powracający po 10-letnim nieżyciu Stalker 2. I trudno w tym momencie oprzeć się wrażeniu, że być albo nie być Stalkera 2 zależy od tego, ile cierpliwości do typowego dla GSC kluczenia będzie miał faktycznie Microsoft. Na razie pewnie ma sporo, tak jak THQ na początku współpracy z GSC, a co się stanie dalej? Zobaczymy. Kiepski marketing zdarza się każdemu i to niezależnie od tego, czy mówimy o przecenianiu własnych możliwości, tak jak CDEP przy Cyberpunku czy Hello Games przy No Man's Sky, czy o podejmowaniu beznadziejnych decyzji, jak chociażby EA, które przy okazji premiery Dante's Inferno zorganizowało fałszywy protest przeciwko grze. Swoją drogą ta ostatnia sprawa była tak zabawna i tak jednocześnie żałosna w sumie, że zasługuje chyba na osobny materiał, ale to może jednak nie na tym kanale, kiedy indziej, gdzie indziej, zapisałem, będę pamiętał. Ostatecznie cel naturalnie może uświęcać środki, bo Cyberpunk sprzedał się przecież świetnie, No Man's Sky w pewnym stopniu udało się załatać, a Dante's Inferno został ostatecznie oceniony całkiem pozytywnie. Tym, co odróżnia Stalkera 2 od tych przypadków, jest waga wszystkich kroków każdej podejmowanej decyzji. Życie CDEP-u tak naprawdę nie skończyło się na Cyberpunku. Hello Games postępuje wiernie z sugestiami fanów po dziś dzień, a za Dante's Inferno stała bogata, ogromna korporacja. GSC ma zdecydowanie więcej do stracenia, a przy zapewnieniach, że Stalker 2 to ich największy i najbardziej ambitny projekt, można dojść do wniosku, że tak naprawdę to od tej gry zależy dalsze istnienie całej firmy. Próby przedpremierowej monetyzacji, tak jak start preorderów na w tym momencie 1,5 roku przed premierą, czy próba wprowadzenia tego nieszczęsnego NFT i pokraczne próby wybrnięcia z tego bagna pokazują, że studio może stawiać wszystko na jedną kartę. No i jeśli w kwestii marketingu wszystko, co mają do pokazania, to zdjęcie kartki z lakoniczną informacją, a tymczasem główny PR-owiec znika w tajemniczych okolicznościach na kilka miesięcy, pytany o różne rzeczy, wysyła memy lub nie odpowiada wcale, no to przepraszam, ale można mieć poważne wątpliwości, dokąd to wszystko zmierza. Oczywiście sam marketing w żaden sposób nie rzutuje na jakość gry, bo reklamą zajmują się inni ludzie niż faktyczną produkcją, no ale wiecie jak jest. Dobry team się zgrywa razem, bo łączy ich wspólna, wyraźna wizja, a jeśli jej nie ma, no to te działania wizerunkowe mogą stać się przypadkowe, na czym ostatecznie ucierpi sama gra, która nawiasem mówiąc też może okazać się chaotycznym potworkiem zrodzonym z przypadku. Z nieco tępym i zardzewiałym, ale mimo wszystko nożem deadline'u na szyi, bo ani Microsoft, ani fani nie będą czekać wiecznie, studio ma przygotować swój największy hit. Praktycznie nikt ze starej ekipy nie pracuje przy Stalkerze 2. Jest tylko Dima Jasenev, który zarówno w starych odsłonach, jak i w powstającej aktualnie odpowiada za system Alive, a reszta to zupełnie nowe twarze. I jako, że nikt nie przymusza nikogo do pracy w GSC, myślę, że możemy spokojnie założyć, że lwia część pracowników to również fani pierwowzoru. No a fani, jak to fani, wiem po sobie, mają tendencję do idealizowania i brania na siebie więcej niż rzeczywiście są w stanie zrobić. Pomysły, szczególnie w serii o tak bogatej historii, jeśli chodzi o modowanie i generalnie jeśli chodzi o gry z otwartym światem, przychodzą naprawdę bardzo łatwo, gorzej z samą realizacją i spięciem wszystkiego w jedną całość. Poziom samej symulacji i skomplikowania świata przedstawionego w 2007 roku był sporo niższy niż obecnie. Dodajmy do tego fakt, że duża część deweloperów to młodzi, niedoświadczeni lub mało doświadczeni ludzie, którzy pracowali głównie w innych ukraińskich firmach z branży, jak na przykład Frogware, szerzej znane z przygodówek o Sherlocku Holmesie i pewnego dramatu pod tytułem The Sinking City. Taka mieszanka przy złym zarządzaniu to istne perpetuum mobile katastrofy, bo twórcy będą mieli pomysły i możliwości, by je wdrożyć, będą mieli wystarczająco dużo czasu, którego ostatecznie im braknie, więc premiera zostanie przesunięta. W trakcie dalszej pracy pojawią się kolejne pomysły, które będą skutkowały dalszą obsuwą i tak dalej
i tak dalej. W każdej chwili mogą wystąpić też jakieś nieprzewidziane problemy w trakcie tego całego procesu, co będzie skutkować cięciami. No i w ten sposób dochodzimy do największej i ostatecznej, można powiedzieć, obawy, która faktycznie powinna nas niepokoić. GSC w każdym komunikacie przepraszającym jak do tej pory, czyli w tym związanym z anulowaniem NFT i tym przesunięciem premiery, powołuje się na chęć przygotowania największej, najlepszej produkcji w całej historii studia. Ogólnie jest to naturalnie godne pochwały, no bo wiecie, rozwój jest dobry, to nie jest tak, że jest to frazes, to jest szczera prawda, warto się rozwijać, nie można się cofać. No ale jeśli zejdziemy na ziemię i zostawimy te górnolotne, trochę żenujące teksty coachingowe, no to sporo rzeczy może, wręcz już poszło nie tak. Im sytuacja będzie bardziej napięta, tym presja stanie się większa, a jedynym sposobem na kompromis może stać się dokładnie to samo, po co sięgnięto przy cieniu Czarnobyla, czyli cięcia. No i w ten sposób największa i najlepsza gra GSC stanie się najlepszą i największą, na jaką w tym momencie studio stać. Deweloperzy na tym naturalnie nie stracą w żaden sposób, ponieważ kiedy gra wyląduje już na sklepowych półkach, zacznie przenosić zyski. Gorsze, lepsze, większe, mniejsze to nie ma już tak dużego znaczenia, ponieważ premiera gry w Game Passie wiąże się zapewne z niemałą inwestycją Microsoftu, kopie kupione przez dotychczasowych fanów dodatkowo zasilą portfel GSC, a sama sprzedaż DLC może być większa, jeśli Game Passowcy zdecydują się kontynuować swoją przygodę w zonie. Parafrazując pewnego wielkouchego klasyka, GSC wyżywi się samo. Gorzej z nami, którzy przez kolejne lata, podobnie jak teraz, będą wspominać to, co miało znaleźć się w grze, ale zostało z niej usunięte. No i właśnie tak z grubsza przedstawia się lista 5 obaw związanych z przesunięciem premiery Stalkera 2. Jest ich oczywiście dużo więcej, bo mógłbym co najmniej drugie tyle wymyślić na poczekaniu, ale wydaje mi się, że z perspektywy gracza, z perspektywy fana, kogoś kto czeka na tę grę, te są najistotniejsze. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że materiał będzie miał taki dość mroczny wydźwięk, bo niestety nie mam dla was na koniec żadnych słów pocieszenia, no ale może w takim razie dla równowagi zapraszam was za tydzień, być może za 2 tygodnie, zobaczymy jak to będzie, na bliźniaczy materiał, w którym znajdziecie 5 rzeczy, jakie nastrajają dla odmiany pozytywnie w związku z przesunięciem premiery. Także na razie głowa do góry, trzymajcie się, dobre polowanie, Stalker.